Przyszły dowódca Błękitnej Armii, Józef Haller von Hallenburg, spędził dzieciństwo w rodzinnym majątku Jurczyce pod Krakowem. Urodził się w 1873 roku w rodzinie ziemiańskiej. Jego przodkiem był Jan Haller, właściciel pierwszej w Polsce drukarni z XVI wieku. Jego dziadek był kapitanem w powstaniu listopadowym, a ojciec brał udział w powstaniu styczniowym. Wielki wpływ na osobowość młodego Hallera wywarła atmosfera patriotyzmu i głębokiej religijności rodzinnego ziemiańskiego domu. Józef Haller studiował na Wydziale Artylerii Akademii Technicznej w Wiedniu, a po studiach rozpoczął służbę w armii austro-węgierskiej w stopniu podporucznika, którą pełnił do 1910 roku w 11 Pułku Artylerii w Lwowie. Odszedł z wojska w stopniu kapitana. W cywilu zajął się pracą społeczną w ruchu spółdzielczym, gdzie pełnił funkcję inspektora w Towarzystwie Kółek Rolniczych, zajmując się m.in. organizacją kursów rolniczych, mleczarskich i hodowlanych. Od 1911 roku działa w rodzącym się ruchu skautowym i Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Jako instruktor wojskowy współtworzył tajne kursy żołnierskie, podoficerskie i oficerskie dla polskiej młodzieży. Był współautorem projektów większości obowiązujących do dziś wzorów terminów harcerskich i oznak, zwłaszcza krzyża harcerskiego, łączącego elementy Virtuti Militari i krzyża maltańskiego. Zajmował się nadawaniem cech polskich skautingowi i przekształcaniem go w harcerstwo. Wybuch I wojny światowej był dla Polaków nadzieją na odzyskanie niepodległości. Haller stał się współorganizatorem Legionów Polskich u boku armii Austro-Węgier. Rozpoczął w Lwowie organizację tzw. Legionu Wschodniego z drużyn bartoszowych, członków drużyn polowych Sokoła i części polskich drużyn strzeleckich. W związku z niepowodzeniami armii austriackiej i zajęciem wschodniej Galicji przez Rosjan, Legion Wschodni przeniósł się w rejon Mszany Dolnej. Jednak na skutek odmowy złożenia przez żołnierzy przysięgi na wierność austriackiemu cesarzowi, Legion nie wziął udziału w walce i ostatecznie się rozpadł. Haller stanął na czele legionistów, pragnących dalej toczyć walkę i po uzupełnieniu składu osobowego stworzył z nich 3. Pułk Legionów. Jego oddziały wsławiły się m.in. zdobyciem wsi Rafajłowa i Nadwórna, a także walczyły z Rosjanami na Huculszczyźnie i w Bukowinie Północnej. W maju 1915 roku Józef Haller uległ wypadkowi samochodowemu i poddał się dłuższej rehabilitacji. Rok później objął dowództwo 2. Brygady Legionów. Zdecydował się złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, a jego 2. brygada weszła w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego. Na znak protestu przeciw postanowieniom Traktatu Brzeskiego w marcu 1918 roku przebił się wraz z 2. brygadą przez front i połączył jej siły z polskimi formacjami w Rosji. Objął tam dowództwo 2. Korpusu Polskiego na Ukrainie i otrzymał nominację generalską. Korpus został jednak rozbity przez Niemców w bitwie pod Kaniowem w maju 1918 roku. Straty niemieckie wyniosły około 1500 rannych i zabitych. Polskie nie przekraczały 1000. Niemniej polskie niedobitki przedzierały się następnie przez rewolucyjną Rosję do Murmańska, skąd także Haller dotarł do Francji. W lipcu 1918 roku wszedł w skład Komitetu Narodowego Polski i został mianowany dowódcą tworzonej we Francji Armii Polskiej. Stanowili ją ochotnicy spośród jeńców wojennych oraz Polonii francuskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej. Z racji niebieskich mundurów formację tę nazywano Błękitną Armią. Jesienią 1918 roku brała ona udział w walkach z Niemcami w Wogezach i Szampanii. Błękitna Armia generała Hallera została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską. Rozbudowę armii kontynuowano po zakończeniu I wojny. W efekcie liczyła ponad 100 000 żołnierzy
dla których uzbrojenie, m.in. nowoczesne czołgi Renault FT-17, dostarczyła Francja. W czerwcu 1919 roku nastąpił ostatni etap przeniesienia armii do Polski. Generał Haller przyjechał do Warszawy już w kwietniu, owacyjnie witany przez mieszkańców. Błękitną armię skierowano na front polsko-ukraiński, gdzie w zwycięskim marszu przeciwko Ukraińcom dotarła aż nad rzekę Zbrucz. Sam Haller otrzymał w czerwcu 1919 roku dowództwo frontu południowo-zachodniego. W październiku zaś został szefem frontu pomorskiego, mającego za zadanie pokojowe przejęcie Pomorza od Niemców, otrzymanego przez Polskę w traktacie wersalskim. Akcja na Pomorzu trwała od stycznia do lutego 1920 roku. 10 lutego 1920 roku generał Haller wziął udział w Pucku w symbolicznych zaślubinach Polski z Bałtykiem. W tym samym roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, Haller objął funkcję generalnego inspektora Armii Ochotniczej. Podczas Bitwy Warszawskiej dowodził obroną przedpola miasta. Był też członkiem Rady Obrony Państwa. Następnie dowodził frontem północno-wschodnim, wypędzając Sowietów z terenu Polski. Po wojnie Haller został generalnym inspektorem artylerii. Przewodniczył Związkowi Harcerstwa Polskiego i pełnił funkcję prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 1922–23 zasiadał w Sejmie z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Występował ostro przeciwko wyborowi prezydenta Gabriela Narutowicza. To też oskarżono go o wpływ na jego zabójcę, a także o antysemityzm. Skrytykował przewrót majowy i w lipcu 1926 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Haller był ideowym przeciwnikiem Piłsudskiego, politykiem związanym z ruchem narodowym. Dlatego też był bardzo popularny na terenie Pomorza i Poznańskiego, gdzie popularność miała przede wszystkim narodowa demokracja. Niemniej kariery politycznej nie zrobił. Jego kariera wojskowa i polityczna skończyła się wraz z zamachem majowym w 1926 roku, kiedy to został odsunięty z Wojska Polskiego. W 1933 roku odbył podróż do Stanów Zjednoczonych z misją udzielenia pomocy weteranom i inwalidom Błękitnej Armii, czyli swoim żołnierzom. Od 1936 roku do 1939 był współorganizatorem opozycyjnego frontu Marsz i kierował chadeckim stronnictwem pracy. Po wybuchu II wojny światowej Haller przedostał się przez Rumunię do Francji, gdzie oddał się do dyspozycji generała Sikorskiego i został w jego rządzie ministrem Besteki. Na przełomie lat 39–40 odbył podróż do Ameryki, tym razem aby zachęcić Polonię amerykańską do wstępowania do tworzącego się we Francji Wojska Polskiego. Po upadku Francji przedarł się do Wielkiej Brytanii, gdzie objął funkcję ministra oświaty w rządzie na uchodźstwie. Po zakończeniu wojny generał Józef Haller pozostał w Londynie. Nie zdecydował się na powrót do komunistycznej Polski. Zmarł w Wielkiej Brytanii 4 czerwca 1960 roku w wieku 87 lat. Z inicjatywy polskich harcerzy jego prochy wróciły do kraju i spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym Świętej Agnieszki w Krakowie. Cześć i chwała generałowi Józefowi Hallerowi i jego żołnierzom. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.